Dzień dobry, niespodzianka. Niektórzy siedzą w domu, bo już ciemno, a ja jestem na rybach. Miło mi się przywitać tak piękną rybą. Zobaczcie, taka płoć. Dla czujnych obserwatorów to nie będzie zaskoczeniem, bo pewnie widzą, co tu jest dookoła. Michał pewnie też Wam pokaże. Jestem w Nowej Soli, w porcie w Nowej Soli. Przyjechałem właśnie na takiej większej płocie, więc tę płoć wypuszczam. Zarzucam zestaw po kolejną rybę. Jeśli macie jakieś pytania, to zapraszam. Postaram się na nie odpowiedzieć. Może też dajcie znać, jak nas słychać i czy dobrze widać. Właśnie, bo to nasz pierwszy live i no dopiero po live zobaczymy Jaki jest efekt tego. jak to wyglądało. Także jak macie jakieś pytania, to śmiało pisać. Będziemy też wdzięczni za napisanie, jak nas widać i jak nas słychać. O, to jest opcja. O, teraz będzie lepiej. Trochę jak na przesłuchaniu. Dobrze, na razie jeszcze widzę szczytówkę, więc nie będę zakładał latarki czołowej. Mam też ze sobą czołówkę. Ja mogę Ci zawsze poświecić. Tylko nie wiem, czy to coś da. Nie, spoko. Piotr Matysiak. Wszystko jest ok, słychać dobrze. Dziękujemy, Piotrze. Dzięki, bardzo dziękujemy za informację. Jankes, moje miasto. O, My tylko gościnnie. tak, gościnnie ja pierwszy raz. Nie wiem, Michał, byłeś kiedyś w Nowej Soli? Nie, byłem w Zielonej Górze obok, ale w Nowej Soli nie byłem. Nawet chyba nie przejeżdżałem ani razu. Ja w Zielonej też byłem. Słuchajcie, warto zaznaczyć, że myślę, że będziemy dla Was przez jakieś 30 minut, może 40. Ojejku, optymista, no ale dobre, super. Tak celuję, no zobaczymy Ale jak to te myślisz, że płocie. będą chętni, żeby nas posłuchać? Na razie ktoś jest, nie jesteśmy sami. No, to bardzo miłe. Dopóki będziecie, to te pół godziny na pewno też będziemy. Piotr, witam, widać i słychać super. Dzięki, Piotrze. Mateusz Zgierski, jakieś plany na kolejny wypad na sól? No chyba na razie nie ma, co Michał? Ja tam o tym nie decyduję, ale Ciężko stwierdzić, Mateusz, no to nieraz plany się zmieniają w trybie ekspresowym, ale tak, na razie nic nie Na razie planujemy. nie planujemy. Jakieś materiały tutaj z Nowej Soli powstaną. A nad kolejną wizytą się nie zastanawialiśmy. tu miejscowi zachwalają listopad i grudzień, więc Parę miesięcy zostało do listopada, nie? no ale może bardziej te miesiące. Może tak, może tak. Podobno się spóźniliśmy na duże płocie, bo taki był plan, żeby jakieś takie bardzo duże płocie tutaj w dużych ilościach łowić, ale wiedzieliśmy przed przyjazdem, wcześniej był planowany przyjazd i wiedzieliśmy chyba za wcześnie trochę. Muszę jednak tą latarkę czołową sobie wziąć, żeby podświetlać szczytówkę. Może pokażę przynętę. Zobaczcie, poluję na grubą rybę, więc założyłem dużą przynętę, pomimo tego, że jest zima. Ale być może tak się wyróżnia na dnie. I ta gruba płoć się na to skusi. Nie wiem, czy to widać teraz będzie, ale no widać. Tak wygląda port Nowej Soli. 15 metrów od brzegu. Pokrywa lodowa, Tak. a wcześniej jej nie ma tylko dlatego, że 2 godziny żeśmy ten lód kruszyli. Feeder Metod Polska, jak tam jakieś rybki, odkąd poszliśmy? To pewnie chłopaki. Mhm. No było, nie? Coś Były tak, i płocie, i coś tam jakieś było. krąpie. Były. Krąpie się pokazały. Później był moment, że się pokazały krąpie.
I to w miarę regularnie te krąpie brały i nie były łatwe do złowienia, co ciekawe. Tak jest, bo wiedziałbym, że najcwańsze z tych wszystkich ryb, co dzisiaj tutaj mieliśmy. Nie ma pewnie na te standardy tutaj nowosolskie, powiedzmy, nie wiem czy dobrze odmieniłem, mam nadzieję, że tak. No to pewnie to nie jest jakiś tam wielki szał wędkarski, ale patrząc też na to, jakie były wyniki podczas ostatnich zawodów i w sobotę i w niedzielę, gdzie wielu zawodników nawet schodziło na zero, no to ja jestem szczęśliwy, spełniony i zadowolony. No i warto zaznaczyć, że na to, co rano zostaliśmy, tak? Czyli Tak. centymetr, 1,5 centymetra lodu. Nie jeden by odpuścił, a my jednak... No i słuchajcie, ja nie odpuściłem tylko dlatego, że był Michał. I Michał troszkę mnie popchnął do tego, że nie możemy się poddać i ja go posłuchałem, bo sam, jakbym był sam, to chyba też bym odpuścił. Ale było warto. Było warto, jak Przekonacie najbardziej. się o tym w filmie na pewno. Piotr, a kiedy materiał z Zalewu Solińskiego? Piotrze, myśmy na Zalewem nigdy nie byli. Ale jeżeli miałbyś jakieś informacje i tak dalej, to śmiało pisz do Adama. Ja z chęcią nad Solinę jakiś materiał bym pojechał zrobić. Poczekaj, Ciężkie. poczekaj Michał, bo mi się trochę kilometry rozjechały. W dużym przybliżeniu to jest Polska. No, No Polska ma troszkę inny kształt. Tu jest Bałtyk, tu No. są góry. No. Więc jak my jesteśmy tutaj koło Nowej Soli, to mówimy o Solinie, czyli po przekątnej. mówimy o Tak? Zalewie Solińskim, tak. O matko, no dobra, podoba mi się wasz tok myślenia. No Soliny to jeszcze nie planowaliśmy, ale myślę, że to jest bardzo wymagające łowisko. Nie wiem, tam pewnie też blisko brzegu się łowi, no bo Głęboko. wyobrażam sobie, że to jest bardzo głębokie łowisko, stromo opadające brzegi, więc to też nie jest łatwy temat. Ale może, tam trzeba by było Tomka Drewniaka podpytać, miejscowego, albo który ma niedaleko. Tomek na pewno by coś tam podpowiedział. W ogóle to jest ciekawe, jakie tam ryby się łowi, jak one żerują, bo na takich stromych brzegach to te ryby... No, w toni pewnie żerują i pływają cały czas, ale nie wiem. No ciekawe, to by był jakiś challenge, na pewno, szczególnie z fiderem. Pod zaporą je widać, no, ale to jest przy samej powierzchni. Te karpiszony i tak dalej. Fider Metod Polska. A po Ciebie jeszcze jakieś wpadły? Jakieś wpadły. jakieś wpadły, chociaż Nie pobiliśmy tego, co z Wami. tak. Mateusz Zgierski. W niedzielę byłem obok, w krzakach to tylko 6 ryb. No to my mamy dzisiaj więcej, nie? Myślę. Znaczy na pewno mamy więcej, No ale... na pewno, na 100% więcej, no tylko też trzeba też brać pod uwagę, że na zawodach to też jest troszkę inaczej, jak stoi tam w linii, nie wiem, pewnie na zawodach około 30 osób startowało, no to wiadomo, no to jest większa konkurencja niż tak jak my przez większą część dnia byliśmy tutaj w tym rejonie sami, teraz kilku tutaj miejscowych też przyszło na ryby, więc może obok nas blisko nie siedzą, ale coś tam w tej wodzie się dzieje, ktoś rzuca zanętę, przynętę, więc te ryby też mogą sobie wybrać. Tak spoglądam na tą szczytówkę, bo te brania nie są jakieś takie bardzo wyraźne. Mam jakieś ugięcia, więc być może za grubo pojechałem z tymi 3 białymi robakami. Ale mam też przygotowaną drugą wędkę z bardzo delikatnym haczykiem i być może to będzie trzeba za chwilę zmienić. Ja tylko jeszcze wtrącę, że mamy 2 razy mniej łapek w górę niż oglądających, więc zostawcie łapkę w górę dla zasięgu. Tak? To tak potrzebne jest? No, wtedy szybciej się ta transmisja ponoć powinna rozkręcać, a my jesteśmy początkujący. Ale zobaczymy. Marbo pyta, w sumie pisze, że dawno nie było Q&A. Rozumiem, że Q&A na kanale Preston Innovations Polska, no bo ja na swoim kanale No, nigdy tak. nie robiłem Q&A, więc kurczę, no jeżeli chcielibyście coś takiego, zima to jest dobry okres na Q&A, no bo ciężko znaleźć fajne łowisko do wędkowania o tej porze, a nie chciałbym Was zamęczać kanałem żerańskim, Śmiało zostawiajcie komentarze. także jeżeli macie pytania, to tutaj pod tym filmem zostawcie w komentarzach.
No kto wie, no może przygotuje nawet na zasadzie jakiegoś live'a, wtedy Q&A. Pomysłów jest masa. Maciej W. pyta, co to za akcja? No taka akcja, że jak to było, że cwaniak musi dać piątaka, tak? Nie, no przyjechaliśmy do Nowej Soli przygotować materiały na różne kanały i między innymi jest chwila czasu. Kamery już nie domagają, bo jest Za ciemno. za ciemno, a zależy nam, żeby filmy były dobrej jakości, żebyście nie oglądali Niemca za ekranu posypanego kaszą, więc No i rzadko w sumie jesteśmy w miejscach, gdzie raz jest dobry zasięg, a dwa jakiekolwiek światło. no a tutaj Michał wpadł na pomysł, że można światło z latarki telefonicznej wykorzystać, więc Dalej jeszcze mamy to z tyłu lampę, które też coś tam daje. ja muszę wam się przyznać, Michał tego nie odczuwa na pewno, ale ja czuję, jak moje oczy głupieją, bo gdy patrzę się tutaj w tę stronę, widzę latarkę w twarz, źrenice moje, przypuszczam, się pomniejszają i się przyzwyczajają do tego światła, po czym odwracam głowę na szczytówkę, przez moment nic nie widzę, źrenice pewnie się powiększają, ja przygotowuję się tutaj do dobrej obserwacji, później zerkam tu i znowu te oczy mi wariują. No trochę głupi efekt, muszę przyznać. Ile to zarzuciłem temu? No, Michał, widać nawet szczytówkę, więc będę mógł nawet na chwilę na szczytówkę podtrzymać trochę. Dobrze, ja zmienię wędkę. Tam mam bardzo mały haczyk założony, więc zarzucę z tym małym haczykiem, ale w międzyczasie sobie przygotuję odpowiedni przypon i wymienię tutaj przypon. Być może też nie było przez jakiś czas brania, bo miałem wrażenie, że też jest dużo ryb w łowisku i łowiłem pustym koszykiem. Teraz myślę, że nadszedł czas, żeby coś tam jednak do tego koszyczka wkładać. Chyba muszę latarkę czołową założyć, bo ja i przy dobrym świetle już mam coraz słabszy wzrok. Czekaj, Michał, może ty mnie poratujesz. Dobra, jakąś ochotkę może znajdę. Te ochotki zmęczone są, jest dosyć chłodno. Pinka, 2 ochotki. Zanęta z przynętami do koszyka. I jak mówili w filmie King Size for you. Dobra, chyba luz został wybrany. Także pytanie, jak macie, to śmiało. Ja skieruję kamerę na szczytówkę, może uda się uchwycić jakiekolwiek Czekaj, to ja ujęcie. w tym czasie też założę latarkę czołową. Ona na pewno da radę, bo jest dosyć mocna. O, co widać? O, powiem ci, o czym my tu rozmawiamy. Marek Wesołowski, pozdrawiam z Wrocławia. Czekaj, ja aż tak mocnego światła nie potrzebuję. O, takie będzie ok chyba, co? Marek pozdrawia z Wrocławia. A my pozdrawiamy z Nowej Soli. Na co dzień z trochę innego miejsca, więc dla nas tutaj wielka wyprawa. No są jakieś wskazania na tej szczytówce. Widać, że te ryby tutaj jakoś się ruszyły. Tylko to nie są jakieś takie wskazania, które by świadczyły o tym, że warto O, teraz tak jakby te ugięcia były mocniejsze. Fider Metod Polska pyta, czy planujesz jakiś wypad lub masz zaplanowany w okolicach Nowej Soli do 100 km, bo chętnie by wpadł ponownie.
No na razie nie planowaliśmy takich rzeczy. Jest początek roku, więc na razie jakieś takie chyba bliżej naszego miejsca zamieszkania będziemy coś planować. No ale bardzo dziękujemy za propozycję i za to, że byliście dzisiaj z nami. Bardzo dziwne teraz są te wskazania, bo część takich wskazań jest jakby to wyglądają jak brania. Ja próbowałem to zacinać, nawet udało się coś tam zaciąć, ale większość z tych takich ugięć, które wyglądały jak brania, były puste. Więc takie miałem podejrzenie, tak jak teraz dosyć mocne ugięcie. Nic się nie wydarzyło. Nie będę się odwracał do kamery, bo będę świecił w twarz. No i przynęta jest praktycznie nieruszona. To jest to, co mówiłem. Tak jakby te ryby pływały gdzieś i zahaczały o... O, jak ładnie tu widzę teraz. Wojciech Tchorek napisał: zapraszamy na leszcze na Nogat w Malborku. O, ale biorą? A my o Malborku już nieraz myśleliśmy. Tak. Wojciech, a te leszcze biorą teraz, czy biorą później? To od razu podpytamy. Tak, bo o Malborku myśleliśmy. To jest ciekawy kierunek. Już na Nogacie byliśmy w zeszłym roku, ale w innym miejscu, w innej miejscowości. Nie mam doświadczenia takiego łowienia po ciemku, muszę przyznać. To dla mnie jest całkiem nowa rzecz. Wieczorami raczej wolę spędzać czas z moją rodziną. No ale tutaj jest wyjątkowa sytuacja, więc próbuję. Tutaj jest też Zbyszek Milewski. Tam po prawej stronie siedzi i właśnie Zbyszek Milewski mi podpowiadał, że warto na tą podpórkę, na której opiera się wędka na Federarmie, zamontować światełko rowerowe, to przednie, ustawić na szczytówkę i bardzo dobrze widać, nawet nie trzeba mieć lampki czołowej. Myślę, że to jest fajny pomysł. Więc jak najbardziej, jeżeli będę później kiedyś tam wybierał się na takie wieczorne wędkowanie, to skorzystam ze Zbyszka pomysłu. W ogóle tu parę ciekawych rzeczy, muszę powiedzieć, podpatrzyliśmy z Michałem, bo nie wiem, czy mówiliśmy o tym, czy nie, że przyjechaliśmy i był lód. Wspominałem, no. Przyjechaliśmy i tu była tafla lodu, tą taflę rozbijaliśmy. W filmie to zobaczycie, to już nie będę o tym opowiadał. No i mieliśmy jakiś swój patent taki na rozbijanie tego lodu. Po czym przyjechało kilku miejscowych wędkarzy i pokazali coś takiego, czego ja wcześniej nie widziałem, a mianowicie taką cechą wspólną tego, co używali, to była bańka. Taka bańka, nie wiem, niektórzy używali butelki, tak jak po napojach. Popłynie spryskiwaczy. Tak, ale widziałem też taką, powiedzmy, 2-litrową czy 1,5-litrową butelkę, tak jak po napoju, ale tak jak reszta miała taką bańkę, jak popłynie do spryskiwaczy. I wyobraźcie sobie, jeden wędkarz tą bańkę zarzucał ręką, na lince ona oczywiście była, zarzucał ręką i później ściągał i ta bańka rozbijała lód i później przyciągała kry do brzegu. Natomiast drugi wędkarz miał to zamontowane na wędce. Wyobrażacie sobie jak? No nie wiem, jak ja tego nie zaciąłem. No teraz to mi kija zabierało. Wyobraźcie sobie, jak musiał się kij wyginać, jak... Coś mi się tu plącze. Kurczę, ja nie widzę tam w tej ostatniej fazie, chyba w złym momencie stopuje zestaw i od razu dochodzi do takich splątań. Lekka przynęta, ale jest nieruszona ta przynęta. Holender, no. Coś te ryby mnie tutaj zwodzą. Mateusz Zgielski napisał: gdyby nie szkoła, to bym łapał razem z wami. Wojciech Tchorek: ja bym osobiście się wstrzymał do początku marca, o te leszcze w Malborku. No dobrze, bardzo dziękujemy za taką sugestię i zaproszenie. Więc No, myślę, że Malbork kiedyś odwiedzimy, prędzej czy później. No w Malborku byłoby pięknie, co? Tam by było pięknie.
Tomek Bielich, witam, super sprawa z tym live'em, widziałem sporo filmów z Jagodna, może kiedyś do Maniów albo rzeka Pilica. No, do Maniów też mi chodzi po głowie. Ja bardzo lubię Domaniów. Nawet chyba musimy się przyznać, że jakieś tam podejścia do tego Domaniowa robiliśmy, ale no nie udały się te podejścia tak, żeby jakiś fajny, duży film z tego powstał, więc ten Domaniów cały czas to jest taki dla nas skarb, który trzeba troszkę odkryć. Albo rzeka Pilica. Rzeka Pilica, no to jest, myślę, jeszcze trudniejszy temat jak Domaniów. Ja kiedyś na Pilicy z Edmundem Gutkiewiczem wędkowałem. To przepiękna rzeka, no ale to nie jest łatwy temat, żeby łowić tam właśnie skutecznie, szczególnie z feederem. Przynajmniej ja nie znam takich miejsc, żeby tam pojechać i łowić. Może też to z tego wynika. Dla tych, co nie słyszeli, bardzo Was przepraszam, że ja tak nie patrzę się tutaj w obiektyw, bo mam założoną latarkę czołową, którą muszę sobie podświetlać, świecić na szczytówkę, więc jak ja bym kierował twarz w obiektyw, to pewnie bym Wam świecił w twarz. Dobra, powiedziałem, że zmienię haczyk, bo tu mam bardzo mały haczyk. Chociaż, kurczę, to nawet nie od tego chyba zależy, bo miałem te wskazania, co są, to tak jakby cały czas były obcierki. Coś tam się dzieje, te ryby tam pływają, natomiast nie ma sensownych brań. Być może troszkę większy haczyk, troszkę większa przynęta, może troszkę dłuższy ten przypon, bo na te 3 białe robaki była płoć, był jakiś krąb, coś tam się działo na te białe robaki. Jest pytanie od Feeder Method Polska. Adam, czy jeździsz też na ryby tak o, czy większość wyjazdów to materiały? Nie no, ja głównie jeżdżę od tak o. Materiały to są, no, stanowią dosyć mocny punkt w moim wędkarskim kalendarzu, natomiast głównie jeżdżę łowić ryby, no ja to bardzo lubię. Więc ja jestem kilkadziesiąt razy w roku na rybach. No i oprócz tego jeszcze startuję w zawodach, no to też na te zawody troszkę czasu poświęcam, bo to mnie kręci. Na tym mi zależy. Wydłużę troszkę przypon, bo być może potrzebny jest większy haczyk, ale z dłuższym przyponem. A być może jednak wieczór nie dzisiaj. No bo nawet nie widać Tak. tutaj. Był taki moment, jak było szaro. Nie? Tak. Jak było szaro, to nawet, no dlatego zostaliśmy tutaj, Tak, żeby nagrać tak. tego live'a, bo miejscowi wędkarze nas tutaj zachęcali, że jak zostaniecie, to zobaczycie, co się będzie działo po zmierzchu. Albo to jeszcze nie jest ta pora, albo po prostu jeszcze to nie ten dzień. Albo po tej porze. No tak, to Bo co Michał rzeczywiście, mówi. Jak było szaro, to nie? Rzucałeś branie. A jak to słońce już zaszło całkiem, zrobiło się zimno, bo aktualnie jest zimno. Ja mam wrażenie, że ta woda przy brzegu, nie wiem, czy podzielisz moje zdanie, ale znowu robi się lodem. Co ty gadasz? No nie wiem, tak popatrz. Może to tylko złudzenie. No nie, może jeszcze nas oszczędzi. Antonio Banderas, witam szefie. Nigdy nie nauczyłem się łowić na ochotkę. Jak myślisz, jakbym się naumiał, to czy zmieniłoby to moje wyniki? Łowię rekreacyjnie. No ja mam bardzo dobre zdanie o ochotce jako przynęcie. Uważam, że to jest świetna przynęta. Ja też troszkę inaczej na to patrzę, no bo ja dużo łowię na zawodach i nie wyobrażam sobie startu w zawodach bez używania ochotki. Bardzo często na tą ochotkę się łowi. Szczególnie na leszcze, no to jest świetna przynęta. Kilka ochotek, pęczek ochotek to jest taka przynęta, gdzie wielu zawodników czy wielu wędkarzy nęci, to ta ochotka otwiera wodę i mało tego, oprócz tego, że ważna jest, żeby ta ochotka była na haczyku, to też ważna jest, jakiej jakości jest ta przynęta, więc ja na to zwracam bardzo szczególną uwagę, żeby ochotka
była ładna. Ja nie wiem, czy mi się uda pokazać tutaj tą ochotkę. Jakieś takie ładne larwy wybrać, co dla mnie takim wzorem będzie. O, jeżeli ochotka taka jest ochotka i się zawija, o, ona się porusza, albo tak się ładnie w podkówkę ułoży, no to jest przynęta, którą warto założyć na haczyk. Tu tak jak widzicie, no część tych larw już jest, niestety wrzuciłem je do dosyć chłodnej wody i te ochotki takie są zmęczone. A nie chcę też tej wody wymieniać, bo myślę, że jak im znowu doleję zimnej wody, ta się trochę, myślę, trochę ogrzała, to może znowu część z tych larw obumrze. Także ochotka, myślę, że to jest bardzo dobra przynęta. Jeżeli łowi się rekreacyjnie, no pewnie nie jest jakaś niezbędna, ale uważam, że w okresach... O, coś tam zaciąłem. Delikatne branko było, ale ryba jest. W okresach takich, gdzie ryby żerują bardzo delikatnie, takie są podejrzliwe, najczęściej to jest właśnie, nie wiem, jesień, zima, wczesna wiosna, no to podczas takich dni, czy w takich okresach warto tą ochotkę mieć. Natomiast myślę, że w pełni sezonu, no to są lepsze przynęty, znaczy lepsze, no na prywatne wędkowanie można się bez tej ochotki obejść. To też zależy, też mam takie, o tutaj ta ryba spróbuje powalczyć troszkę, też mam takie zdanie, że to też zależy od metody połowu. Płoć chyba. Tak, płoć. Piękna płoć. Nie, ty płoć, czy to Płoć, jest płoć, certa? płoć. Certa, A może to coś- będzie certa. Coś innego. No o tym nie wiedzieliśmy, że tutaj taka ryba może się trafić, ale według mnie to jest certa. Trochę taka, tak. To takie ryby nam tu brały, przy te certy to powinny mocno giąć kija. No tej ryby się nie spodziewałem, muszę przyznać. Zobaczcie jaka rybka. Ci co nie znają certy, odhaczę ją i zaraz zaprezentuję. No nie jest jakoś bardzo popularna rybka. Zobaczcie jaki ona ma śmieszny pyszczek. Tutaj ma taki nosek powiedzmy. Pyszczek jest ułożony na dole, w dolnej części głowy. O, charakterystyczna, piękna rybka. Także wypuszczam certkę i... I spróbujemy coś jeszcze złowić. No oczywiście. Feeder Metod Polska pisze, w listopadzie i grudniu płocie często opadały po 18, a padały w sensie po 18, nawet koło 19. O po 18. Tak, że po 18, nawet około 19. Spora część wędkarzy zostawała do 3-4 w nocy i dopiero jechali do domu. No być może, no my dzisiaj tyle czasu nie No mamy. nie, na pewno nie, tym bardziej, że Trochę jesteśmy w od brzuchach- rana w i brzuchach trochę gra. głodni jesteśmy, więc myślę, że jak live'a To skończymy, to będziemy się zawijać. tak, będziemy się zwijać i jechać do hotelu na jakąś kolację. Marbo, może w końcu lód puści i nagrasz film z karpiami, na co czekamy? O, Że karpie będą na pewno. karpie będą, tak. Mateusz Zgierski, moja największa płoć sportu to 37 cm na gnojaka 28 grudnia. Piękna ryba, gratulacje. Przyznam się, że dzisiaj też taką złowiłem. Nic więcej nie będę rozwijał tematu, bo nie będę nic więcej mówił. Nie będziemy Nie będę spoilerował. Ale taką mogę powiedzieć, że 37 cm złowiłem. Antonia Baleras, co do tej ochotki, to łowię na jeziorze, jest to feeder, głębokość to około 6-8 metrów. Jaki haczyk polecasz na początek do tej ochotki? A jeszcze raz początek mi przeczytaj, Michał, bo się zamyśliłem, proszę. Co do tej ochotki? No tak, a początek? No to jest W jakim, początek. nie, To w łowię na jezior... jeziorze. ale nie jest powiedziane, gdzie to jezioro. co Nie, jest. że jezioro, feeder, głębokość to około 6-8 metra. I jaki haczyk polecisz na początek do tej ochotki? To Antoni się pytał na początku, że nigdy nie łowił na ochotkę i tłumaczyłeś. Dobrze, czekaj, ja już co muszę poświecić tylko na punkt na drugim brzegu, zrobiło się ciemno i nie wiem na co rzucać.
Dobra, chyba dobrze. Trafiłem w wodę. Kurczę, no jeżeli się łowi na 6-8 metrach, tak sobie wyobrażam. Proszę mnie sprostuj, Antonio, jak się mylę. W jeziorze, 6-8 metrów jezioro, no to mi się kojarzy z łowieniem leszczy. No to raczej bym te leszcze próbował łowić na pęczek ochotek. Więc nie bałbym się haczyka, nie wiem, 10-12. Zakładał na ten haczyk 8-10 larw ochotek. No jakby rzeczywiście było bardzo słabo, no to znam wędkarzy, którzy łowią na haczyk numer 20, zakładają jedną lub dwie larwy. Ja nie lubię tak łowić i łowię tak bardzo rzadko, naprawdę bardzo rzadko, chociaż zdarzało mi się wygrać zawody dopiero po tym, jak właśnie zastosowałem tę strategię, czyli haczyk numer 20, dwie ochotki na haczyku i to bardzo ważne było to, co pokazywałem, żeby te ochotki się zrobiły takie okrągłe, bo jak zakładałem proste, to leszcze nie chciały tego brać, ale najczęściej kilka larw się zakłada, więc ja bym polecił, jeżeli już się zdecydujesz na łowienie na ochotki, 8, 6, 8, 10 nawet larw, haczyk 10, 8 i na takie coś bym spróbował. I wtedy, jeżeli to są leszcze, to myślę, że to może być fajne. Z Bizus. Witam mojego imiennika, zapraszam na Dzierżno Duże. Leszcze biorą zimą nawet na metodę. Kiedy tam ostatnio byłeś? Dzierżno duże. No właśnie na dzierżnie nie byłem. Byłem na Kłodnicy, a na dzierżnie nie byłem i tak... No jest plan, żeby na to dzierżno pojechać. Myślę, że kurczę, no może w tym roku jakoś się uda. A kiedy jest najlepszy okres na dzierżno? Będę w zeszłym roku chcieli, ale coś tam nam nie wypaliło. Tak, nie wypaliło. Kolega, który miał nam pomóc, w ostatniej chwili się odwrócił, więc nie pojechaliśmy. Antonio Maderas. To specyficzne jezioro z bardzo krystaliczną wodą, a łowię płocie, niekiedy 40. A, takie wędkowanie. No to na te płocie 40 to kurczę, to być może ta wersja właśnie, nie wiem, haczyk 16, 18, 3 ochotki, to też może nieraz być, jak one grymaszą, ale myślę, że takie duże płocie, no to one i na kukurydzę, i nie wiem, na białe robaki, to są takie ryby, które już naprawdę duże przynęty jedzą. Nieraz nawet to nie jest kwestia tego, co jest na tym haczyku, no chyba, że wiemy, że mamy te ryby w łowisku i nie można ich złowić, no to trzeba kombinować. Ale bardzo często powodem tego, że tych płoci łowi się mało, no co to jest, obcierka czy... O, mam następną rybkę. Powodem tego, że tych płoci łowi się mało, to jest to, że po prostu za mało przynęt się dodaje i te ryby wpadają na chwilę, nam się wydaje, złowimy jedną rybę, nam się wydaje, o, trudne ryby do złowienia, a to one wcale takie trudne nie są, tylko one nie mają się przy czym zatrzymać, trzeba im dodać przynęt. Nawet białych robaków właśnie, ja już nie mam, bo zużyłem, dzisiaj używałem ciętej kukurydzy, takiej zblendowanej, więc dodać taką przynętę i cały czas te ryby nakręcać, bo być może to nie jest kwestia nawet przynęty. To jest ładna ryba, słuchajcie, ja muszę tutaj tak troszkę wstać. Fider Metod Polska pyta się, do której dzisiaj siedzisz. O, I- piękna płoć, słuchajcie, przepiękna płoć, to jest to. Ho, 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 ho. A ja tylko wtrącę. Ktoś mówił o płoci 37, to ja... No to już mogę Wam zdradzić, że dzisiaj złowiłem większą. Zobaczcie, mam tu ze sobą miarkę, specjalnie tą miarkę zabrałem. Dał mi ją kiedyś mój kolega, Grzesio z Puław. Bardzo, Grzesiu, dziękuję Ci za tą miarkę, bo jest bardzo przydatna. Na zawodach rzadko z niej korzystam, ale podczas prywatnego wędkowania, zobaczcie, buźka tutaj, no i płoć ma 37,5. Piękna gruba ryba. Piękna, zobaczcie, piękna płoć. Grubas. Delikatnie ją wypuszczam z podbieraka. A, wiedziała, że odpłynie. Odnośnie tego, do której dzisiaj siedzimy, to właśnie miałem mówić, że będziemy kończyć. Mamy 35 minut live'a, już zaczyna być O! naprawdę dosyć chłodno. Tych ryb też nie ma jakoś strasznie dużo, a jeszcze jutro dzień przed nami, także myślę, że będziemy
chyba kończyć. nie? Dobrze, a czy wyczerpaliśmy odpowiedzi na Tak, wszystkie nie ma pytania? już- Bo nie chciałbym tak, żeby nie ma kogoś już zostawić nie bez... ma już ani jednego pytania. O tym dzierżnie dużym jeszcze gadaliśmy, że kiedyś Tak. tam się wybierzemy. Tak. Nie wiem, czy z metodą, bo ja wiem, że tam metoda działa, ale mnie bardzo kręci klasyk. I ja lubię takie wyzwania, że jak działa metoda, to być może spróbować klasyka, albo tam, gdzie działa klasyk, to być może trzeba spróbować metody, jak to wygląda. Ja myślę, że takie live będą się pojawiać częściej, w miarę oczywiście możliwości, zasięgu i tak dalej. A z tym zasięgiem to najgorszy problem zazwyczaj Tak, jest. tak, to jest problem. A tak to będziemy się już... Nie zdradzam Wam, jaką zanętą łowię, co tam do tego koszyka daję, no bo tak jak wspomnieliśmy, będą z tego filmy. Ojejku, tak po omacku takie łowienie, muszę się przyznać. Będą... Przerwę się tylko. Marek Wesołowski pisze, że jeszcze jedna, więc ja powiem, że mamy 36 minut live'a. Możemy dać sobie tak do pełnych 40, to liczę 4 minuty. Jak weźmie, to weźmie. Jak nie weźmie, to nie weźmie. Tak, no bo parę, no dużo tych ryb może nie było, ale parę fajnych rybek udało się tutaj na live złowić. Feeder Metod Polska pyta, jutro też łowicie, czy już jedziecie do siebie? Ja odpowiem pomidor. Antonio Banderas, dzięki za podpowiedzi, na pewno skorzystam. Połamania, zazdroszczę takiego łowienia w jeziorze, takich płoci. To jest piękny temat. Marbo, a na co wolisz łapać? Bardziej klasyk czy metoda? Zdecydowanie klasyk. Zdecydowanie. Chociaż bardzo lubię metodę, ale klasyk to jest coś, co mnie no niesamowicie pochłania. Od wielu lat wędkuję i przyznam się, że nieraz się zachowuję jak takie małe dziecko, które zaczyna wędkować. Tyle rzeczy ten klasyk przede mną skrywa, więc klasyk zdecydowanie. Nawet kiedyś myślałem, dawno temu, myślałem, że właśnie łowienie na pikerka, czy tam drgającą szczytówkę, jak to kiedyś się nazywało, że to jest cholernie nudne wędkowanie i wędkarz nie bardzo ma wpływ na to, a przynajmniej nie ma aż tak dużego wpływu, jak ja wtedy łowiłem na spławik, ale byłem w grubym błędzie, bo myślę, że ja mam większy nieraz wpływ na to, co się tutaj dzieje, niż jak byłem spławikowcem. Także jestem pochłonięty tą metodą, ale metod feeder też jest cudowny, to jest też fajny sposób i bardzo często też na metodę łowię. Marbo odpowiedział od razu na Twoją odpowiedź. Ja metoda, ale patrzę na Twoje filmy i chyba się skuszę. Trzeba. A Was chyba wysłuchały ryby. Ale nie wiem, czy zauważyliście, bo my tutaj tak gadamy, a ja zrobiłem jedną poprawkę w czasie tego naszego live'a. Nie wiem, czy to zostało wyłapane. Miałem dwa zestawy. Na jednym zestawie miałem haczyk numer 10, na którym zacząłem od tych 3 białych robaków, na które złowiłem parę rybek, ale później na to nie mogłem złowić ryby, a na drugim miałem malutki, taką 16 N40 od Prestona i tam zakładałem małe przynęty. No i mówiłem, że muszę zmienić przypon. Gadaliśmy tutaj, ja w międzyczasie przygotowałem ten przypon, założyłem na drugi zestaw i wydłużyłem też ten przypon, czyli zrobiłem dwie zmiany. Po pierwsze, tu gdzie miałem ten duży haczyk, 10, tam był już bardzo skrócony ten przypon. Myślę, że odległość od haczyka do koszyczka była mniejsza nawet jak 50 cm. I tak sobie pomyślałem, że no nie ma za dużo czasu, żeby jakieś takie zmiany krok po kroku robić, więc tak jakby 2 kroki zrobiłem. Po pierwsze, miałem wątpliwość, czy ten haczyk nie jest za duży, a po drugie też miałem, to byłem praktycznie pewny, że jest za krótki ten przypon i jest za szybka sygnalizacja. Jak jest krótki przypon, ryba za szybko czuje opór, no i rezygnuje z dalszego brania, potrafi wypluć przynętę. Więc wydłużyłem przypon, mam teraz 70 cm od koszyczka do przynęty i mam większy haczyk. I to gra, bo teraz w krótkim czasie parę rybek zostało złowionych. Ja nic innego nie zmieniłem. Więc myślę, że to też taka ciekawe i dla mnie spostrzeżenie jest. Co ty mi-
Feeder Method Polska pyta nas jeszcze, czy będziemy jutro. Kurczę, to chyba jest jedyne pytanie, na które nie możemy oficjalnie odpowiedzieć na kanale. Niestety, przepraszamy, nie możemy, ale można spróbować przyjść, może będziemy, może nie będziemy, ciężko stwierdzić. Dobra, Michał, tak mówisz, będziemy. Będziemy jutro, będziemy. Będziemy. Piotr, no to na Zalewie Solińskim klasykiem zabawa przednia. No, ten Zalew Soliński taki, ja tam kiedyś o tym myślałem, żeby... Czekaj, mówimy o Solinie, cały Tak, czas o tak, tym Solinie. głębokim. Mhm. A czy jest szansa, żeby jakieś na prywatnej wiadomości jakieś informacje o Solinie uzyskać? W sensie, nie wiem, jakie ryby, w jakim rejonie? To już proszę nieoficjalnie tutaj, żeby, jeżeli to jest jakaś tajna miejscówka, żeby tego nie palić. To Tutaj- Piotr, jak masz ochotę, to zapraszamy na Facebooka Adama i jak tam napiszesz do Adama jakiekolwiek informacje o tej Solinie, to myślę, że na pewno ułatwi nam to trochę sprawy i gdzieś tam przyspieszy może podróż. Mateusz Zgierski, na porcie często na metr przypony łowią. No tutaj to tak jakby wyglądało, jakby rzeczywiście ten krótszy przypon to nie było dobre. No, ryba za szybko czuła opór i rezygnowała z dalszej gry. Chociaż ja ten przypon miałem na początku długi, ale później skracałem ten przypon. Po pierwsze złowiłem parę ryb, które miały bardzo głęboko łykniętą przynętę. A po drugie zdarzyło mi się, że miałem jakieś takie delikatne branka, a nie zacinałem tego i po wyciągnięciu zestawu okazało się, że ochotka cała czy tam przynęta cała jest wyssana, więc stwierdziłem, no za długi przypon, za szybka sygnalizacja. No, ale być może teraz trzeba się cofnąć z powrotem do tego dłuższego. Słuchajcie, to już ostatnie komentarze, jakie będę czytał i będziemy nas już naprawdę żegnać. Także Marek Ogaza, witajcie. Dzierżno duże atakuje już w niedzielę. Oczywiście łowienie leszczy. W tym roku tylko tam będę łowić. Mam plan wyholować takiego 70 cm. W zeszłym roku brały takie do 68. Jejku, jak ja Wam zazdroszczę tego dzierża. Naprawdę, ja mam tam daleko, ale bardzo chętnie tam pojadę jeszcze jak sobie pomyślę o tych pięknych leszczach, zdrowych rybach, które tam pływają, naprawdę zazdroszczę i też chciałbym mieć takie łowisko, gdzie mógłbym tak sobie zaplanować, o dobra, jadę na ryby i wiem, że będę walczył o rybę powyżej 60 cm albo powyżej 70, więc super. Piotr odpisał, że tak, później napiszę. Dzięki, Piotrze. Mateusz Zgierski spróbuje jutro wpaść. Przemysław Tom Talas. Zapraszamy na jezioro Moczydło w Osiecznicy koło Krosna Odrzańskiego. Na fajne karpie. Mam nadzieję, że województwo lubuskie przypadnie Ci do gustu. Pozdrawiam. No, ja województwo lubuskie to tak szczególne miejsce w moim sercu zajmuje. Nie ma ryby. Bo ja tutaj w 2015 roku zdobyłem Mistrzostwo Polski spławikowe, więc tutaj bardzo chętnie w lubuskie przyjeżdżam. Poza tym mam bardzo dobre zdanie o wędkarzach. Akurat z Zielonej Góry, no to mam nadzieję, że wędkarze z innych miast się nie obrażą, ale akurat z Zielonej Góry pochodzi Piotrek Lorenz, który dla mnie jest guru. Tak samo Tomek Mikołajczak, świetny wędkarz, który też mi bardzo pomógł, gdy właśnie zdobywałem Mistrzostwo Polski na Warcie, z którym byłem przez kilka lat w jednym klubie właśnie z Piotrkiem w Lorpio. Szkoda trochę, że Tomek przestał łowić na spławik, no ale łowi też inne ryby, drapieżniki, więc teraz też się spełnia w tym, co robi. Także lubuski jak najbardziej. Szkoda, że tak daleko jest, bo bardzo chętnie częściej bym tu przyjeżdżał. Macie Odrę. Jeszcze tak jak mówię, tam w górnej części jest Warta. Ten ujściowy odcinek też przepiękna rzeka. Co, Michał, może częściej będziemy w lubuskie przyjeżdżać? Ja czemu tutaj nie? lubię. No trochę daleko jest, kurczę, no bo 5 godzin podróży, Ale damy radę. ale jest przepięknie i ryb jest. troszkę. Feeder Method Polska. Prywatne wiadomości na Instagramie. Napisałem kilka rzeczy na temat portu w Nowej Soli. Jakbyście chcieli przyjechać jeszcze raz. Dziękujemy. A propos tego na Instagramie, to jeżeli byście się chcieli ze mną kontaktować, to najlepiej chyba przez Messengera, bo Najlepiej na Facebooku. najlepiej na Facebooku. Ja potrafię przeoczyć wiadomości na Instagramie, bo musiałbym się trochę rozgadać na ten temat. No ograniczam siedzenie w tym telefonie, bo dlatego Instagram tak troszkę traktuję po macoszemu. Nie wiem, czy to dobrze, może źle, ale
Ale tą wiadomość przeczytam na pewno, więc bardzo dziękuję za informację. Tomek Bielich, Jagodno takie jest, piękne leszcze, płocie i jazie. Znaczy rozumiem, że Tomek powiedział to a propos Dzierżna. Tak. No Jagodno to też szczególne miejsce w moim sercu zajmuje. Ci, co oglądają filmy, to wiedzą. Na Jagodnie na pewno będziemy. w tym roku. Tak, na pewno będziemy. Z tym, że no z całym szacunkiem dla Jagodna, ale... O, jest kolejna ryba. Ale takiego łowiska jak Dzierżno duże, jeśli chodzi o duże leszcze, to ja nie znam drugiego takiego w Polsce. No tam jest szansa, żeby... Oj kurczę, to jest chyba piękna płoć. Może Fajnie. zakończymy live'a 40. Weź wytłumacz, że chodzi o płoć 40 cm, bo moja żona ogląda i ja się będę później tłumaczył, że nie jestem wielbłądem. No proszę Cię, Michał, no. Nie, no dobra, żarty na bok. Moja żona zna się na żartach, więc pewnie też jak ogląda, to się uśmiała. Słuchaj, tak na szybko tu jeszcze tak. To będzie płoć, ale nie 40, tak przepraszam, że się wtrąciłem. A więc do zobaczenia na moczydle. Mam nadzieję, że kiedyś widzimy. Cześć panowie, pozdrawiam. Adam, czy ty łowisz na plecionkę teraz? Tak, łowimy na plecionkę. Tak, łowię na plecionkę z federgumą. Dokładnie. Łowię na taki zestaw, jaki zaprezentowałem na kanale, można Preston Innovations Polska znaleźć. Tam jest taka seria 4 odcinków ABC Federa klasycznego. I tam zaprezentowałem chyba dwa czy 3 zestawy, które robię. I między innymi zaprezentowałem zestaw z federgumą. I to jest bardzo podobny zestaw, troszkę inaczej. Stosuję delikatniejszą federgumę niż tam pokazywałem. I może za chwilę pokażę ten szczegół, który jeszcze troszkę zmieniłem w stosunku do tego, ale poza tym płoć wypuszczona też myślę, że dobrze ponad 30 cm. Czekaj Michał, weź tutaj jakoś. Ja będę świecił latarką, ty też, więc być Bo może mam tu będzie jeszcze jedno widać. pytanie i naprawdę przepraszamy Was. Zobaczcie, ale to będzie koniec. plecionka, tutaj jest federguma, to co pokazałem na tym filmie. Tu mam skrętkę z federgumy około 8 cm, a cała federguma jest długa, około 30 cm. Nie spotkałem się, żeby ktoś używał taką federgumę. Przypon montuję tutaj pętla w pętlę, ale zdarza się oczywiście, że przy częstym łowieniu na zawodach, przy wymianie przyponu tutaj ta pętelka pęknie. No i można by było pomyśleć zestaw do wyrzucenia, ale ja robię coś takiego, że biorę nożyczki, odcinam ten kawałek i pozostawiam taki supełek. I później montuję przypon tutaj tak na szubieniczkę powiedzmy. Ale to też o tym gdzieś tam mówiłem, więc można to znaleźć. Także tutaj to rozwiązanie, które pokazywałem tam na filmie, zastopiłem, to jest taki stoper Stops od Prestona. On akurat zasłania łączenie, ten węzełek łączący plecionkę z federgumą. Świetnie to działa, uważam. I ostatnie pytanie. Ja rzadko łowię na feeder, ale czy jak łowię z rurką antysplątaniową, to mam mniej brań niż na skrętkę? No rurkę splątaniową wymyślono kiedyś, żeby, no, tak jak sama nazwa wskazuje, zestaw się nie plątał. Powiem szczerze, że nie wiem, bo ja na rurkę splątaniową, nie wiem, może ze 2 razy w życiu łowiłem. I to wtedy tak nie bardzo świadomie łowiłem na drgającą szczytówkę. Wydaje mi się, że to może być przyczyną, że jest mniej brań, bo no, rurka splątaniowa ma jakąś tam masę. A według mnie zależy nam, żeby tutaj ta część zestawu była dosyć lekka, czyli jak ryba, nie wiem, unosi przynętę, porusza się, no to żeby ona tego oporu nie czuła, żebyśmy zobaczyli to, że ryba tam zajmuje się tą przynętą na szczytówce. Jeżeli jest rurka splątaniowa, no to jest jakiś element, który sprawia, że ten zestaw jest no, bardziej toporny. Pewnie jak ryby biorą dobrze, to nie ma to żadnego znaczenia. Być może nawet nieraz jest lepiej, bo łatwiej dochodzi do samozacięcia. No ale jak ryby grymaszą, to myślę, że zestaw ze skrętką czy z federgumą byłby lepszy. Ze skrętką nawet taki podstawowy zestaw ze skrętką, to myślę, że to będzie byłby super. No dobra, dziękujemy Wam. Dziękujemy, nie? Tak, ja bardzo dziękuję, bo to chyba pierwszy live Tak, tutaj na tym pierwszy. kanale, więc bardzo Wam dziękuję za to, że byliście, że zadawaliście pytania.
No i na pewno będą kolejne live. Na pewno będą kolejne, więc Czyż na 100%. Pewnie jedne ze mną, pewnie jedne beze mnie. tak, ja teraz akurat mam bardzo fajnie, bo jest Michał ze mną i Michał trzyma telefon, zajmuje się tym wszystkim, troszkę tutaj moderuje tą naszą rozmowę. Natomiast jak Michała nie będzie, ja też będę się starał zrobić jakiś live, może telefon umieszczę na statywie, może będę miał troszkę trudniej, żeby podglądać Wasze pytania, ale jakoś to rozwiążemy i na pewno jeszcze jakieś live'y na tym kanale się pojawią, więc z góry dziękuję, że byliście. Jeśli nie subskrybujecie, jak to się mówi? Nie obserwujecie. Nie, to na YouTubie, to subskrybujecie. A to my jesteśmy na YouTubie? Ty Michał, ty mnie wkręcasz, a ja łykam. Nie, na YouTubie jesteśmy. My jesteśmy na YouTubie? No. Ty mówisz poważnie? 50 minut myślał, że jest na Facebooku. Ja myślałem, że jestem na Facebooku, byłem przekonany, że jestem na Facebooku. Dobra, słuchajcie. No bo to dobra, słuchajcie, no starczy jak na widzicie dzisiaj. jest wesoło, wędkarz nie do końca ogarnięty, ale bardzo dziękuję. Jeżeli nie subskrybujecie, to zasubskrybujcie kanał, z góry dziękuję i do zobaczenia. Na razie. Trzymajcie się. Czekaj, bo tu jeszcze będzie chwila, bo ja nie wiem, jak to wyłączyć, żeby to się zapisało. Ty, ale ty mówisz teraz poważnie, czy sobie jaja robisz? Nie, Ja byłem przekonany,